Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku dotyczącym cykli Milankowicza. Tym razem przejdziemy do zaobserwowania tych cykli w osadach geologicznych. To, że cykle wpływają na klimat, musi być oczywiście udowodnione i pokazane. I naukowcy podjęli ten wysiłek, aby te cykle udowodnić. Na początku teoria nie była uznawana, póki nie dało się tego potwierdzić, póki nie było narzędzi, które by pozwalały na potwierdzenie tej teorii. Teoria po opublikowaniu w Die Klimaten der Geologischen Vorzeit, nie wiem czego przeczytać poprawnie, zyskała wielki rozgłos, ale dopiero kiedy zaczęto naprawdę badać osady morskie i skały osadowe oraz rdzenie lodowe, wtedy dopiero okazało się, jaką siłę ma ta teoria. No i przede wszystkim przestała być już tylko teorią. Więc przyjrzymy się może po kolei, jak powstają osady morskie. Nie każdy wyciągnięty osad będzie pokazywał cykle. Po prostu wszystko zależy od tego, w jakich warunkach osady się odkładają. I przyjrzymy się również trochę skałom, w jaki sposób się to bada i oznacza, oraz rdzeniem lodowym. Ważne jest, by zrozumieć, jak się przekładają cykle Milankowicza na skały osadowe, które później będą podstawą do wszystkich badań i wniosków dotyczących cykli resetów, zarówno 41K, jak i 676. Te osady dna morskiego możemy sobie podzielić ze względu na to, na jakich głębokościach się one odkładają. Osady przybrzeżne, tych zaczniemy, inaczej nazywane terygeniczne, one bardzo zależne są od tego, w jaki sposób sezonowość i klimat zachowuje się na lądzie. Tutaj jest podane, gdzie można sobie o tych osadach więcej poczytać. Ja tylko zaznaczę plusy i minusy występowania takich osadów ze względu na to, co nas interesuje najbardziej, czyli cykle Milankowicza. Więc przy mechanizmach, jeśli chodzi o mechanizmy tworzenia się osadów przybrzeżnych, podstawową sprawą jest fakt, że na te osady ogromny wpływ ma to, co się dzieje na lądzie. Czy to będzie, jak to jest pokazane, kurz z nadlądu, czy rzeka, jej sezonowość, czy będzie więcej rzek, czy zaniknie, w jaki sposób muły nawet z gór mogą spływać rzeką do morza. I to wszystko tutaj pięknie się odkłada, ale czy to jest to, czego chcemy? Osuwiska to już ogromne zakłócenie w takich warstw. Osuwiska mogą się zdarzyć na nadbrzeżach wszędzie, nie tylko tam, gdzie są rzeki. Na plus jedynie jest to, że bardzo silnie zależy od nasłonecznienia, a właśnie nasłonecznienie badamy. Tak więc wrażliwość tych osadów na inne czynniki zakłócające i bycie przez to nieczytelnym sprawia, że nie bardzo się nadają do badania cykli Milankowicza. Chociaż nie mówię też nie, bo i krótkotrwałe zakłócenia, które trwają powiedzmy lata, dekady, setki lat, nie będą znacząco wpływać na dziesiątki tysięcy lat całych cykli Milankowicza, więc to wszystko zależy, jak bardzo ulega to zakłóceniu. Może nawet poważniejszym zakłóceniem będzie na przykład zmiana poziomu wody, gdzie długotrwale może życie
płytkowodne zamrzeć, zmienić się na inny rodzaj flory, a potem znowuż być zalane. Takie rzeczy bardzo trudno potem uwzględnić, więc w badaniu osadów, dlatego ja uważam, że tego typu osady są zbyt wrażliwe na badanie cykli Milankowicza. Drugi przykład to są osady, tutaj jest przekrój, tu pokazany jest na tym rysunku, jest przekrój głębokości morza i widać, że to nas interesuje ten płytki obszar, choć płytki to jednak w odległości bardzo często 200 km od lądu. Chociaż jeżeli się popatrzy na Google Earth, to szelf kontynentalny w wielu rejonach potrafi być wręcz gigantyczny, na tysiące kilometrów. Nie jest wtedy wrażliwy od rzek przybrzeżnych, ponieważ już w takiej odległości wpływ wszystkich rzek się uśrednia. Przy tej płyciźnie nasłonecznienie dla życia morskiego, które wtedy jest bogate, ma ogromne znaczenie i reguluje bardzo i temperaturę wody, i bardzo wpływa na intensywność rozwoju tego życia, więc osady, które utworzą ze swoich skorup, kości i tak dalej, będą bardzo dobrze odzwierciedlać nasłonecznienie i temperaturę. Po drugie, roślinność przydenna również będzie, skład w osadach będzie odzwierciedlać bardzo dobrze temperaturę. Chodzi mi tutaj na przykład o zawartość pewnych pierwiastków, czy na przykład izotopu tlenu 18, który odzwierciedla dobrze temperaturę. Jeżeli nie ma roślin, które by potrafiły pochwycić, zatrzymać tego typu śladowe ilości tych izotopów, to trudno jest potem ocenić, jakie były warunki atmosferyczne w danym okresie. Na minus są oczywiście prądy wodne, które mogą być bardzo zmienne, lecz na głębinach prądy wodne są znacznie większe. Tak więc można przyjąć, że osady szelfowe, które są odpowiednio z dala od brzegów, będą bardzo dobrze odzwierciedlać cykle Milankowicza, pod warunkiem, że zmiany poziomu wody nie były na tyle duże, żeby odkryć ten szelf i potem go zakryć. Głębinowe osady, czyli osady na dnie oceanów, już nie są wrażliwe na poziom wody. Niemniej mają inne minusy. Przejdźmy sobie może do osady dna morskiego, oceaniczne, które w zależności od na jakiej głębokości zachodzą, taką przyjmują nazwę. Oczywiście tutaj jest bardzo skompresowany rysunek, to są całe duże pokłady dna na danej wysokości, średnia głębokość powiedzmy oceanu to zdaje się 4 km, więc większość dna jest na takim poziomie. Ale co tu mamy? Odzwierciedleniem nasłonecznienia i warunków atmosferycznych będzie tylko plankton, który żyje w górnych warstwach wód, który będzie obumierając opadał na dno i on będzie odzwierciedlał warunki klimatyczne w swoich osadach. W mniejszym stopniu, czy to jest na plus, w mniejszym stopniu szczątki zwierząt, które migrują w oceanie. Nie wiem, czy tutaj w ogóle ma jakieś znaczenie w tym momencie. I na pewno na minus jest to, że nie ma roślinnego życia przydennego, które by mogło dużo intensywniej nanosić materiał osadowy. Osady
w głębokim oceanie niestety są dużo cieńsze, dużo mniejsze. Więc słabszy przyrost roślin i warstw i przez to warstw sprawia, że wszelkie zakłócenie innego typu już wpływa na te warstwy. Tutaj jest pokazane na dolnym rysunku nanoszenie piasku poprzez wiatr, który osiądzie potem na dnie. Taka sezonowość z lądów znów zaczyna wpływać, ale jest to nie lokalna sezonowość, a bardziej globalna czy średnioskalowa sezonowość, ponieważ bardzo lokalne piaski raczej rozproszą się, zanim dojdą do środkowych części oceanu, ale piasek saharyjski to już jest globalne zjawisko, które dociera nawet do Europy, do Ameryki i jest to widoczne z satelitów. Zmiana prądów w tych najwyższych głębokościach, no, prądy mają tutaj ogromną objętość i one zmieniają sezonowo rozkład osadów. To może działać na minus, to znaczy zakłócać czytelność tych osadów. No, do czytelności osadów przejdziemy później. Pokażę, na czym to polega, że od tej czytelności zależy, jak możemy określić okresowość osadów, ich wiek, ich miąższość. Tutaj są przykłady takich odwiertów dna morskiego. Tak więc jeżeli szukamy cykli Milankowicza, trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Dowolny odwiert nie znaczy, że przyniesie pożądane dane, które czy będą one w klarowny sposób czytelne, czy też nie. Niemniej tu na tych odwiertach bardzo wyraźnie widać, które tutaj są pokazane na tych zdjęciach, jak bardzo te poszczególne warstwy tutaj są zaznaczone, jak bardzo się różnią. Nawet niewielkie, małe warstwy tutaj są bardzo dobrze widoczne. Tak samo na tym dolnym zdjęciu. Następnie badanie zawartości różnych gazów, ich izotopów itd. pozwala określić, jaka temperatura była związana z każdym okresem, z każdą warstwą. I tu na wykresie poniżej jest podana przebieg temperatury na podstawie osadów, temperatury CO2, dwutlenku węgla złapanego tutaj. I jak widać i tutaj temperatury, które pokazują przebieg jej na podstawie właśnie osadów. Jak zmieniała się, spadała, wzrastała, to nawet rzędu widać rozdzielczość bardzo dobrą, bo nawet rzędu 1 stopnia. Co jest niezmiernie istotne, by określić w jaki sposób się klimat zachowywał i czy ma jakąś okresowość, czy nie ma okresowości. Tutaj jest zaledwie objęte 20 000 lat, a najmniejszy cykl Milankowicza to jest 19 000 lat, precesja między 19 a 26 000 lat. Tak więc no, głębokość odwiertu cofa nas coraz bardziej wstecz w przeszłość. Jednak również trzeba wiedzieć, że niektóre obszary są aktywne geologicznie, że dno przesuwa się pod kontynentami, więc na przykład jeżeli mamy dno oceaniczne, które wysuwa się spod kontynentu, będzie to młode dno. W takim obszarze może być problem z poszukiwaniem dalszej przeszłości, zaś dno, które wsuwa się pod kontynent czy w sferze subdukcji, już będzie starym dnem i będzie zawierało mnóstwo informacji o swojej historii.
Następnie mamy tutaj jak skały osadowe. Tu są odczytywane ich warstwy, jak są analizowane. Wszystkie te osady, które są na dnie, w płytkich morzach i tak dalej, w końcu się zestalają, kamienieją i jeżeli ruchy tektoniczne takie osady wyniosą ponad poziom wody, utworzą wyżyny lub góry, erozja pokaże w pewnym momencie te skały, ich wszystkie warstwy. I te warstwy tutaj na poszczególnych rysunkach, bardzo blisko przyglądając się każdej z tych warstw, możemy odnieść, zrobić model, przekrój, jak te warstwy powoli, po kolei się odkładają. Są zrobione tutaj nawet wcięcia takie w tych warstwach. Kiedyś początkowo myślałem, że to jest tylko dla widoczności, ale tu nie tylko o to chodzi. Kiedy z bliska się bada te skały, to okazuje się, że również erozja odsłania właśnie to, że każda z tych warstw ma inną podatność na erozję i one nie tylko kolorem się wyróżniają, ale one również, niektóre warstwy faktycznie wystają bardziej jako odporniejsze na erozję, a niektóre mają wyżery głębsze, gdyż nie są tak odporne i rozpuszczają się łatwiej w warunkach, otwartych warunkach atmosferycznych. Tak więc tu, żeby geolodzy biorą bardzo dokładnie na każdą głębokość, badają, patrzą się, jak skały przebiegają, odzwierciedlają te w warstwach po to, by analizować ich cykliczność tych warstw. To jest sposób na spojrzenie dużo dalej w czasie, bo tak jak wspomniałem, dno morskie przesuwa się pod kontynentami i ono ma ograniczony wiek, zdaje się 200 milionów lat, nie pamiętam dokładnie, musiałem poszukać. To ze względu na, no w każdym razie jest to na pewno ograniczony wiek dna morskiego. Skały jednak dużo dłużej potrafią, dużo dalszą przeszłość potrafią pokazać bardzo dokładnie. Przykładowo ja tutaj skały w Buxton mam z okresu karbonu 300 milionów lat temu. No i one pokazują właśnie bardzo ładnie również wszystkie swoje warstwy. I można badać starsze i starsze skały. Rdzenie lodowe to tylko dziesiątki tysięcy lat wstecz maksymalnie, a dno morskie no nie więcej jak właśnie chyba 200 milionów lat wstecz. Zauważmy, że wszystkie kontynenty poruszają się po powierzchni płaszcza naszej planety, tworząc superkontynent co około 200 milionów lat, co pokazuje, że faktycznie dno morskie nie może mieć, oceaniczne, nie może mieć zbyt starego wieku. Ok. Teraz, czyli można, tak, jak analizujemy te skały osadowe, tu geolodzy bardzo dokładnie oznaczają sobie każdy warstwą, każdy okres, w której powstawały. Nie jest to jakieś tylko wyłącznie przyglądanie się, ale bardzo dokładna analiza
Tu przykładowo w książce Cyklak Milenkowicza gdzieś znalazłem, która w zasadzie moje poszukiwanie zapoczątkowała, związane z cyklami Milenkowicza i Resetem 676. To jest właśnie to zdjęcie z tym ładnym budynkiem na samym szczycie. I tu było pokazane 23 tysięcy lat, okres precesji Ziemi, osi Ziemi. Widać wyraźnie, że klimat zasadniczo się zmieniał w tym okresie 23 tysięcy lat, gdzie powiedzmy część jest powiedzmy inny rodzaj osadów, część zupełnie inny, znowu się to powtarza, inny rodzaj osadów i jeszcze inny. Znaczy się, że warunki klimatyczne zasadniczo się zmieniały. Jedne dawały dosyć solidny materiał osadowy, czyli tu podejrzewam właśnie bujny rozwój roślin, a tutaj spustynnienie, gdzie wiążącego materiału roślinnego było mało i głównie piaski i może lodowiec, może śniegi. Mógł być to okres chłodny, mało sprzyjający. Ok. Widać również wielkoskalową niejednorodność tych warstw. Mimo okresowości, która tutaj wyraźnie się zaznacza, jednak potem zachodzi zasadnicza zmiana i pojawia się bardzo duży przerwa, dramatyczna przerwa klimatyczna, czyli znowuż pojawia się okres, ale albo o mniejszej częstotliwości, czyli większy okres, albo bujniejszego przyrostu. Właśnie tempo przyrostu również nie jest tutaj znane. Trzeba wiedzieć, że przyroda zawsze stara się wykorzystać możliwości dane przez słońce, wiatr, wodę. Zwłaszcza w wielkoskalowej rachubie czasu, wysycając możliwości swego wzrostu. Również to zależy od zawartości tlenu i dwutlenku, odżywczego dwutlenku węgla w atmosferze dla roślin. To jest istotne, że jeżeli mamy, powiedzmy, w czasie mamy sprzyjające, bo jeszcze oka w górę, sprzyjające warunki temperatury wody, słońca, wtedy jeżeli mieliśmy, powiedzmy, za punkt 0 przyjmiemy, że powiedzmy te warunki były niesprzyjające, to wrócimy do tego rysunku, do tego tutaj rysunku, warunki sprzyjające i niesprzyjające. Więc jeżeli mamy, powiedzmy, umownie przed zerem warunki niesprzyjające, poziom roślinności, powiedzmy, poziom roślinności był niewielki, cokolwiek to znaczy. Po zmianie warunków roślinność się rozwija, ale roślinność osiąga nasycenie. Nie może być więcej roślinności niż powierzchni pokarmu, pożywienia i zdolności do przyjmowania jego. Dlatego już z samego tego powodu, że powiedzmy tak, tutaj mamy, powiedzmy, sprzyjające warunki. Tak, tu mamy sprzyjające, tu mamy niesprzyjające warunki. Sam fakt zmiany tej temperaturowej powoduje, że ten okres przejściowy od niskiej roślinności do wysokiego poziomu roślinności, ten okres przejściowy geologicznie trwa dosyć krótko. Poziom wysycenia, że tak powiem, roślinnością
bo zwierzęta to raczej drugorzędna sprawa. Poziom wysycenia roślinnością według mnie jest zawsze do maksimum możliwości. Na tym polega konkurencja zresztą. Do maksimum możliwości, gdzie już nie można czerpać tylko z tego, co daje otoczenie w sensie sił przyrody, jak woda, temperatura i słońce, ale też konieczność konkurowania z innymi roślinami, gdzie już przestrzeń się zdobywa poprzez to, że się odbierają innym, co w całości nie zmienia poziomu wysycenia roślinnością. Tak więc dlatego te warstwy są różne w zależności od różnych warunków klimatycznych, ponieważ roślinność w różny sposób reagowała, za każdym razem w maksymalny sposób. Jeżeli warunki sprzyjające się zmieniają, powiedzmy przychodzi chłodniejszy okres albo nawet zledowaceń, roślinność musi ustąpić, czyli musi w następnym okresie, następny okres będzie bardzo ubogi w materiał biologiczny z tego choćby powodu, że roślinność nie była w stanie rosnąć lepiej, mocniej. Stąd jest różnicowanie warstw. Stąd i tylko stąd. Dlatego w zasadzie można powiedzieć, że roślinność nie reaguje liniowo na warunki klimatyczne, ale zawsze dochodzi do nasycenia. Poziom nasycenia może reagować mniej lub bardziej liniowo do warunków klimatycznych, ale jeżeli dojdzie do złamania roślinności, na przykład warunki zlodowacenia, no to wtedy nie ma szans, żeby roślinność wzrastała i wtedy takie osady będą piaszczyste, będą ziarniste, nie stworzą spójnej skały. Ok, przejdźmy do następnego slajdu. Tutaj również jest w jaki sposób naukowcy oznaczają warstwy. Tu pięknie widać, roślinność się bujnie rozwija, kiedy jest całkowita zmiana klimatu. Tu są podzielone. Tak, to każdy z tych jest 100 000 lat. Całość 400 000 lat. Tu z kolei z boku inny wykres. Także trudnością w tym jest to, że ponieważ roślinność reaguje właśnie i to ona sprawia, w jakim tempie i jak się odkładają, jakiej jakości i koloru warstwy się odkładają, jakiej grubości, to te warstwy, ich grubość nie jest liniowa w stosunku do czasu, bo tam, gdzie jest na przykład kompletny brak wzrostu roślinności, tam osady wynikają właściwie tylko z nanoszenia wiatrem pyłów, czy w zasadzie z tego. Opad meteorytowy jest tak nieznaczny w skali globalnej, że nie ma znaczenia żadnego na tworzenie się osadów, ale jednak wiatry potrafią przenosić ogromne ilości piasków. Następny slajd. Tu również mamy pokazane, jak poznaczane wszystkie warstwy, każdy okres. Tutaj na bocznych rysunkach znowuż te wszystkie warstwy przepisane, graficznie oznaczone, są przenoszone na sam przebieg cyklu Milankowicza. I to jest w tym zakresie analizowanie, odwzorowywanie, w którym okresie powstawały każda z tych warstw. I znowuż te, które są tutaj bardziej wystające, również tu widać na rysunku, są bardziej wystające. To wszystko jest kwestia ich twardości, odporności na erozję. To pokazuje, jaki to był okres, jakiego rodzaju. No i tu podobnie mamy znowuż inną analizę poszczególnych warstw. Tutaj już
Niewiele widać na temat erozji tych warstw, coś tutaj pokazane jest, ale niewiele widać. To jest jakaś zupełnie inna analiza. I też geolodzy to odnoszą się do cykli Milankowicza. Tutaj każdy z tych cykli został pokazany osobno. I to wszystko bardzo precyzyjnie odzwierciedla się. Tu nawet okresy geologiczne są pozaznaczane. Nie będziemy wnikać głęboko w to, bo nie mam zamiaru tu robić wykładu na temat geologii. Geologiem nie jestem. Tylko to, czego się sam musiałem nauczyć do moich analiz. Chcę tylko pokazać, że te warstwy są bardzo dokładnie analizowane. To nie jest tak, żeby geolodzy tylko rzucili okiem i powiedzieli, a są warstwy, no bo osadowa skała. Nie, każda warstwa bardzo precyzyjnie jest oznaczana i badana i odnoszona do cykli Milankowicza. Więc badając okresowość tych warstw, jesteśmy w stanie odczytać interwały czasowe pomiędzy tymi warstwami, pomiędzy każdymi rodzajami warstw. Możemy nie wiedzieć dokładnie jaki jest wiek skał, poza szczególnymi warunkami, kiedy wiemy, że one powstawały aż do dzisiejszych czasów. Skały, które zostały poprzez ruchy geologiczne wyniesione i zostały odsłonięte później, wiemy, że w pewnym momencie czasu przestały narastać i mogło być to miliony lat temu, przestały narastać i nie wiemy, w którym momencie dokładnie przestały narastać. Nie wiemy, w którym momencie dokładnie one powstały. Można je badać wtedy metodami datowania. To datowanie przeniesie nas wstecz, kiedy one powstały, ale będzie to pewna tolerancja, dość spora tolerancja. Mimo to same okresy między warstwami są określone bardzo dokładnie poprzez okresy w cyklach Milankowicza. I tu nie ma co do tego wątpliwości. To widać piękne przykłady skał osadowych, w których każdy z tych okresów Milankowicza, każdy z tych cykli pięknie to jest ukazane. Widać to nawet w pewnych warunkach oświetlenia, to nawet widać to po kolorach, no ale nie tylko w ten sposób. W każdym razie zawsze można odnieść sobie, pomyśleć w ten sposób, że tam, gdzie jest bliżej brązowego koloru, tam jest więcej materiału organicznego. Tu podobnie mamy na tym rysunku piękne warstwy. To mogą być zarówno, ja tego nie analizuję teraz, ale może być to zarówno okres 100 tysięcy lat albo 400 tysięcy lat. Tak jak to było pokazane na poprzednim slajdzie. Tym. Że ten okres między tymi twardymi skałami a tymi to 400 tysięcy lat. To jest po 100. To takie rzeczy trzeba badać z bliska. To nie można badać ze zdjęcia, nie? Ale są pewne przesłanki do oceny nawet po zdjęciu, że mogę powiedzieć na pewno, że to jest między albo 100 tysięcy, albo 400 tysięcy. Na pewno nie jest to 20-tysięczny cykl. Ja bym bardziej stawiał tutaj na 400 tysięcy ten cykl. Ten cykl tu z kolei też mi posłużył pewien wycinek skały, co pokażę później w innych odcinkach, do liczenia mikrowarstw między tymi warstwami, by poznać, znając okres takiej warstwy, dzieląc przez ilość mikrowarstw, mamy wtedy czas, średni czas powstania każdej mikrowarstwy. Rdzenie lodowe. Rdzenie lodowe nie dają tak dalekosiężnego spojrzenia w przeszłość,
ale również są ważne ze względu na badanie zmian temperatury krótkoterminowego w mikrowarstwach. One tutaj na przykład pięknie pokazana jest ściana śniegu wycięta i odświetlona od z drugiej strony. Pięknie widać również warstwowość, choć to już nie jest 40 000 lat, to będą małe okresy, ale każdy taki prążek to będzie 1 rok. Prawdopodobnie to oczywiście na pewno naukowcy widzą dokładnie. Może być rok, może być dzień, noc. No, zobaczymy, co tutaj, jak daleko tutaj można się wiercić. Na przykład odwiert, jeden z głębszych, nie wiem czy nie najgłębszy odwiert w lodzie, 2,2 milia do jeziora Wostok. Tu z kolei jest pokazane, jak ładnie prześwietla się rdzeń lodowy. Przy czym tutaj jest pokazane, że każda taka warstwa jasno-ciemna to jest 1 rok. No to na przykład był obfity opad, to jest słaby opad, i tak dalej, i tak dalej. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 lat. Tutaj jest pokazany przekrój 11 lat takiego rdzenia lodowego. No i tu jest pokazane, jak przebiegała temperatura na podstawie badania zawartości gazów w rdzeniu lodowym i izotopów. Jaki był przebieg temperatury aż do 11 000 lat. Widziałem również i trochę dłuższe wykresy poza 11 000 lat, ale to dużo więcej nie daje, niż życie lodu nie jest aż tak duże. Kiedy po okresie zlodowacenia przychodzi okres gorący na Ziemi, to wtedy wszystkie lodowce potrafią stopnieć, więc cała informacja jest skasowana. Ale lodowce dają bardzo dużą rozdzielczość w małej skali i one również będą nam służyć do określenia cyklu, zauważenia cyklu 676 lat, ale to już w następnym odcinku. W tym odcinku pokazałem, że cykle Milankowicza realnie przenoszą się na skały osadowe, że jest to bardzo dokładnie i precyzyjnie badane przez geologów, że przyroda bardzo ładnie rejestruje te cykle i można je użyć do pomiaru interwału czasu. Myślę, że jednak złożoność cykli Milankowicza sprawia, że przebieg tych osadów potrafi być w dużej mierze charakterystyczny dla danego czasu, unikalny dla danego czasu, ponieważ jest to złożenie co najmniej 4 cykli Milankowicza, które również nie są idealnie stałe, nie są precyzyjnie stałe. Weźmy na przykład nutację, czyli zmianę precesji osi Ziemi. Więc o co chodzi? Otóż zauważyłem w jednym z artykułów, że jest pewna zmienność, jeśli chodzi o notację, i w pewnym sensie rozumiem, dlaczego ta zmienność jest. Otóż tak, spowalnia czas normalnie przeszły. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli wziąć ten okres 41 000 lat, nie,
Czyli byśmy zaznaczali sobie co 41 tysięcy lat, oczekiwalibyśmy sobie, że powiedzmy tu jest czas 0, tak? I czas przyszły. Chodzi mi głównie o przeszłość, tak więc ta oś może tutaj nie jest najbardziej adekwatna. Dać tutaj, tak? Więc oczekujemy, że ta notacja tak pięknie co 41 tysięcy lat przebiega. Ale gdyby wziąć miliony lat wstecz, a nawet setki milionów, czy miliardy lat wstecz, to co się okaże? Okaże się, że doba na przykład ma 16 godzin, że Księżyc jest 1/10 odległości obecnej, jest znacznie większy na niebie, ma znacznie większy wpływ, czyli Ziemia wiruje szybciej, a wpływ Księżyca jest mocniejszy. I że to sprawia, że ten cykl nutacji, czyli zakłócenia osi, tak? Nutacja to jest sama precesja osi, tak? Tą precesję mamy. I nutacja to raz mniejsza precesja, raz większa precesja, tak? Że z powodu większych sił Księżyca, że jest bliżej, powiedzmy, że kiedyś był tu, teraz jest tu, kiedyś był tu, teraz jest tu. Siły działające na tą geoidę, która jest pewną elipsoidą, narysować powinienem odwrotnie w ten sposób, od samego Księżyca już są różne. Dużo silniejsze, kiedy jest Księżyc bliżej. Księżyc systematycznie się oddala, zdaje się 1 cal rocznie. Tak? Tutaj duża odległość, siła znacznie mniejsza. I widziałem dane liczbowe dla bardzo odległych czasów nutacji, które z 41 tysięcy lat obecnie i przez sporą część naszej przyszłości wynosiły kiedyś 35 tysięcy lat. Dlatego i z tym należy pochodzić ostrożnie w szukaniu periodyczności, na przykład nutacji, samej nutacji, bo znowuż ekscentryczność orbity, czyli 100 tysięcy lat i 413 tysięcy lat i dwa okresy ze sobą związane, one mogą być badane bardziej już z punktu widzenia rozwoju Układu Słonecznego, a nie samej Ziemi, relacji Ziemi z Księżycem. Więc można powiedzieć, że ale to też muszą potwierdzić badania nad Układem Słonecznym, bo jednak miliardy lat temu Układ Słoneczny się formował. Są takie teorie, że Układ Słoneczny potrzebował tak naprawdę niewiele czasu w porównaniu z czasem trwania tego układu na przyjęcie tej formy 9 planet. Mimo to te orbity wciąż ulegają wzajemnym wpływom i pewnej modyfikacji. Więc każdy cykl Milankowicza w tym momencie nie jest łatwy do przewidzenia dla bardzo dalekiej przyszłości, sięgającej miliardów lat. Nasz Układ Słoneczny ma 5 miliardów lat, Ziemia określa się 4,5 miliarda lat czasu swego istnienia i zakłada się, że miliard lat później życie już zaczęło się rozwijać, robiąc już pierwsze osady. Więc sięgając 3 miliardy lat wstecz, powiedzmy, z całą pewnością można powiedzieć, że warunki orbitalne, zwłaszcza w relacji Ziemia-Księżyc, były inne, w wirowaniu były inne. I cykl Milankowicza
przebiegał z trochę inną częstotliwością. Wciąż były, ale z inną częstotliwością. Dziękuję na teraz tego. Zapraszam na następny odcinek. Mam nadzieję, że się pojawi w miarę niedługo. Do usłyszenia i zobaczenia.